to jest takie najgłębsze wspomnienie z mojego dzieciństwa, kiedy idę z babcią na targ na rynku dębnickim. Musiało to być na początku lat 60., pewnie miałem z 3 latka, bo babcia umarła w 65 roku. I mam taki obraz tej ulicy, słoneczny dzień, idziemy w stronę rynku. Takie niepokojące sygnały pojawiły się później, kiedy już miałem lat 10, 11. Chodziłem tą ulicą i ona zawsze była dla mnie takim znakiem zapytania. Przyciągało moją uwagę coś, czego nie potrafiłem nazwać. Coś w budynkach, budynki zaniedbane. Cały czas wracałem na tę ulicę, nawet jeszcze w latach 80., pod koniec lat 80., też nie mając świadomości, co oglądam, robiłem tam zdjęcia. A odpowiedź się pojawiła w momencie, kiedy pracowałem nad projektem Niewinne oko nie istnieje. I tereny o podobnym charakterze znalazłem w pobliżu synagog, nieczynnych synagog, które fotografowałem. A jeszcze wcześniej takie dziwne tereny, zacząłem zwracać uwagę na takie dziwne tereny w polskich miastach, które też były dla mnie, ich status był dla mnie nie do końca jasny. I wtedy pojawiła się odpowiedź, że ten dziwny stan tych budynków, pewien rodzaj, mógłbym to nazwać pewien rodzaj zaniedbania, ale też coś, co mówi o nieobecności teraz albo o czyjejś obecności kiedyś, był związany z tym, że najprawdopodobniej musieli mieszkać tam krakowscy Żydzi. No, świadczą o tym, że te domy należały do nich, świadczą o tym tabliczki, bo zwykle zarząd komunalny dotyczył obiektów, których właściciele byli nieznani, czyli właściciele, którzy albo przeżyli zagładę i wyjechali z Polski, albo zostali zamordowani w którymś z obozów. Ta pamięć ulega zatarciu cały czas, zacieraniu cały czas. Dawna dzielnica żydowska Kazimierz, która do końca lat 90. była takim właściwie nie miejscem, gdzie było pusto, czasami niebezpiecznie, stała się w ciągu ostatnich 2 dekad miejscem imprez weekendowych, gdzie się chleje na umór, miejscem rozrywkowym, miejscem turystycznym, gdzie wykreowano mnóstwo elementów mających kojarzyć się z historią polskich Żydów, ale one zostały wykreowane od podstaw, łącznie z tym, że maluje się napisy w jidysz na murach, potem je zamalowuje, potem jak gdyby odkrywa, żeby udawały takie odkryte spod tynku. Historia synagogi przy ulicy Majzersa, która obecnie jest klubem muzycznym, to też jak gdyby nie jest... Owszem, były artykuły prasowe o tym, że to jest skandaliczna adaptacja itd., były artykuły prasowe, że odkryto polichromię, zdaje się przy okazji wykuwania instalacji elektrycznych, ale to wszystko, te artykuły zniknęły w studni niepamięci. I ta transformacja tego obiektu nikogo nie razi i nikomu to nie przeszkadza. I przekształcanie się tej dzielnicy w takie miejsce rozrywkowe też nikomu specjalnie nie przeszkadza. Ja bardzo nie lubię chodzić na Kazimierz, teraz kiedy jest to dzielnica turystyczna i służąca wyłącznie rozrywce. Być może za dużo się naczytałem relacji świadków, czy też osób poddanych represjom, czy świadków represji wobec Żydów, żeby patrzeć na tę transformację dawnej dzielnicy żydowskiej obojętnie. To sprawia mi rodzaj dyskomfortu, by nie powiedzieć, że jest to bolesne. Jesteśmy winni tą pamięć ludziom, którzy tam kiedyś mieszkali.